Siema, witam w kolejnym Zagrajmy w, a w zasadzie ciężko mówić w kolejnym, bo nie było z żadnego Zagrajmy w już od bardzo wielu lat, ale teraz, ponieważ dodali GoldenEye 007, postanowiłem zagrać w tą grę, przejść tą grę dla Was na Xboxie i zobaczyć, czy jeszcze ją pamiętam, ponieważ GoldenEye 007 jest to gra, w którą grałem już w 2001 roku na moim pierwszym PC-cie. To był procesor Pentium 3 500 MHz, pierwszy GeForce, chyba tam 32 MB, 64 MB RAMu i na emulatorze Project 64 się nazywał ten emulator, o ile dobrze pamiętam. Grałem w tą grę. W zasadzie ciężko powiedzieć, że grałem, bo tak strasznie lagowała ta gra na tym emulatorze, na tym słabym komputerze, że w zasadzie chodziła w kilku klatkach, wyglądało to trochę jak pokaz slajdów. Więc w zasadzie na tym emulatorze pamiętam, że dochodziłem tylko do drugiego levela, chyba czy do trzeciego maksymalnie. No i po prostu odpuszczałem, no bo to tak się cięło, że nie dało się w to grać. To były takie moje początki związane z GoldenEye 007, a później w 2002 roku, kiedy wymieniłem swojego PSX-a na Nintendo 64, możecie to też posłuchać całej historii tego obszernej w moim podcaście. Odcinek właśnie pod tytułem moje Nintendo 64 czy coś takiego, to wtedy właśnie wymieniłem PSX-a na Nintendo 64 z oryginalnym GoldenEye'em oraz Super Mario 64 i wtedy zacząłem grać w końcu na oryginalnym kartridżu. Był to rok 2002, tak jak powiedziałem, i wtedy przeszedłem tą grę w końcu po ludzku na oryginalnym kartridżu, na oryginalnej konsoli. No i zakochałem się w tej grze, przechodziłem ją bardzo wiele razy na różnych poziomach trudności, bo co jest fajne w tej grze, to jest to, że na każdym kolejnym poziomie trudności mamy o zadanie więcej, czyli tak jak teraz gram na poziomie agent, czyli takim jakby easy, to mam bardzo mało zadań, tak jak w tej misji wystarczyło dojść do tamy i z niej skoczyć. Na wyższym poziomie trudności mielibyśmy jeszcze zadanie chyba zniszczyć kamery czy alarmy, a na najwyższym poziomie trudności mielibyśmy jeszcze jedno dodatkowe zadanie, czyli jest to bardzo fajna sprawa, bo jak już czujemy się dość pewnie w grze, możemy zacząć grać na wyższym poziomie trudności, a gra wtedy zaoferuje nam coś nowego, coś świeżego, coś więcej do zrobienia. Jest to taki fajny patent też na wydłużenie grywalności i żywotności danej gry. Tutaj jesteśmy już w levelu drugim. Ja idę tak dość szybko, staram się to przechodzić, bo znam tą grę na pamięć, mimo że ostatni raz grałem w nią w roku 2011, kiedy to nagrywałem mój gameplay na właśnie mój wtedy raczkujący, dopiero początkujący kanał. Był to film pod tytułem właśnie Gameplay 2 GoldenEye. I był on nagrany też chyba właśnie na emulatorze Project 64, tylko że właśnie już na troszkę nowszym komputerze, bo był to komputer z procesorem Pentium 4 2,8 GHz i miał już 512 MB RAMu i miał jeszcze kartę graficzną GeForce 4. Także był już to mocniejszy sprzęt, no i gra już chodziła zdecydowanie płynniej. Więc wtedy nagrałem ten gameplay. Link do tego gameplayu będzie w opisie, bo oczywiście jest on na moim kanale od 2011 roku. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, gdyby ktoś chciał porównać, czy gra wygląda inaczej, no powiem wam od razu, nie wygląda inaczej, wygląda tak samo. A czy ja gram inaczej, czy gram lepiej, gorzej, no to już trzeba by włączyć ten film sprzed 12 lat i sobie ewentualnie porównać. Link będzie w opisie pod filmem. A tymczasem zmierzamy prosto do celu. Tutaj możemy wiele rzeczy ominąć w ogóle, bo gramy na easy tak naprawdę, więc mamy tutaj bardzo podstawowe zadania. Większości rzeczy, większości miejscówek w ogóle nie musimy odwiedzać i możemy przejść do przodu tak naprawdę, bo chcę jak najszybciej też przejść tą grę. Nie sądzę, żeby było jakieś duże zainteresowanie, zwłaszcza, że moja ostatnia jakaś seria Zagrajmy w to było dokończone ostatnimi czasy, rok temu, Red Alert, którego po prostu dokończyłem po 7 latach przerwy, bo chciałem wyjść na czysto z tą grą, bo to też jest bardzo ważna dla mnie gra. A to jest taki kolejny po wielu latach przerwy tak naprawdę let's play, więc robię go na easy
Jeżeli byłoby jakiekolwiek zainteresowanie, to mógłbym później zrobić go jeszcze raz, na przykład na hardzie, gdzie jest więcej zadań. Na pewno byłoby ciekawsze, ale nie sądzę, żeby było zainteresowanie, więc robię to na easy. Szybciej przejdziemy i skończymy. Tutaj trzeba, w zasadzie nie wiem, czy trzeba, bo ja zawsze czekam do końca tutaj tej rozmowy i wtedy wysadzam, jak on się oddali od tych pojemników, żeby po prostu wybuch go nie zabił. I teraz jak on już się oddalił, to ja już w zasadzie mogę wyjść i misja będzie zakończona. Także misję drugą mamy zakończoną. Teraz misja trzecia, w której to po raz pierwszy będziemy mieli styczność z czołgiem. Czołg jest w tej grze, no wydawałoby się, że jest fajny, że jest takim przełomowym dość motywem w 1997 roku, bo w tym roku właśnie wyszła gra. Przypomnę, gra bazująca na filmie z Jamesem Bondem, pierwszym filmie z Piersem Brosnanem w roli głównej. Jest tam też polski akcent w postaci właśnie Izabeli Skorupko grającej Natalię Siemionową, czyli Rosjankę. Wiadomo, że Słowianie, Polacy, Rosjanie, więc łatwo tutaj jej było z siebie, że tak powiem, wykrzesać rosyjski akcent, takie zaciąganie po angielsku z rosyjskim akcentem, no i również słowiańska uroda, więc aktorka, mi się wydaje, że idealnie się nadawała do tej roli. Jest to chyba też jedna z większych ról polskich aktorów w takich, można powiedzieć, światowych hitach, bo ciężko mi teraz tak z pamięci rzucić jakimś właśnie polskim aktorem, który miałby większą rolę w filmie niż właśnie Izabela Skorupko miała w GoldenEye. No i film ukazał się w 1995 roku i tak powiem prywatnie, że jest to chyba właśnie mój ulubiony Bond. Jest to pierwszy mój Bond, który obejrzałem tak w pełni świadomie, bo wcześniej jako taki totalny dzieciak, no bo w 1995 roku to ja miałem 8 lat, więc wcześniej oglądałem Bondy różnego rodzaju, bo mój starszy taki o 4 lata kuzyn był wielkim maniakiem Bondów, miał wszystkie na VHS-ach ponagrywane z telewizji. No ale ja byłem dzieciakiem i te takie bardziej poważne Bondy z Seanem Connerym czy z Roger Moorem to były dla mnie dość zawiłe. Fabularnie niektórych tych twistów, motywów nie rozumiałem jako dziecko, więc po prostu oglądałem, jarałem się tym. W zasadzie bardziej jarałem się tym, że kuzyn się jara, a że on był starszym kuzynem, no to mi imponował w pewien sposób, wiadomo jak to jest. Więc ja też się jarałem, ale GoldenEye to był taki pierwszy Bond, którego zrozumiałem, wydaje mi się, który też był taki bardziej właśnie przystępny dla takiego masowego odbiorcy, bo był to taki Bond, gdzie było więcej akcji, gdzie właśnie Pierce Brosnan to był pierwszym Bondem, który taki był trochę jak Rambo, gdzie potrafił biegać z kałachem i kosić zastępy przeciwników. Dlatego ta gra ten film bardzo mi się podobał, no i gra również, tak jak mówię, w 2002 roku miałem ją. Pamiętam, jak przyszła do mnie pocztą razem z konsolą. To był taki kartridż, oczywiście bez pudełka, sam kartridż z obdrapaną naklejką. Tam było widać trochę twarzy właśnie Pierce'a Brosnana na tej naklejce, ale część była taka zerwana, taka obdrapana. Nie wiem, co ten poprzedni właściciel lub wielu poprzednich właścicieli, co oni z tą grą robili, że wyglądała tak jak wyglądała, no ale to nie było dla mnie ważne. Ważne było dla mnie to, że ona działała i grało się naprawdę świetnie. Niestety no, na multi nie miałem okazji pograć, bo miałem jednego pada, więc nie dało rady. Nie było tu opcji grania z botami. A tutaj ta sekwencja zastrzeliwanie kłódek tutaj w wersji Xboxowej no, jest banalnie prosta, ponieważ trzeba wspomnieć, że na Xboxie jest uwspółcześnione sterowanie, czyli takie jak normalnie jest w FPS-ach dzisiejszych, czyli lewą gałką się chodzi i strajfuje, prawą gałką się rozgląda i celuje. Czyli bardzo proste, intuicyjne, coś do czego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast no, wersja na Nintendo 64, wiadomo, z racji jednej gałki miała tak, że tą samą gałką się chodziło i skręcało
a no, w zasadzie się nie celowało. Można było celować przyciskając L i celując gałką, wtedy się stało w miejscu i celowało. Ale to było rzadko wykorzystywane, bo generalnie tu jest autonamierzanie, broń sama się skierowuje w stronę przeciwników, także nie trzeba się nawet za bardzo wysilać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest to bardzo ważna dla mnie gra i w sumie cieszę się, że ona już wyjdzie. Jak tylko pojawiły się głosy, że ona wyjdzie, dodatkowo na początku słyszałem, że właśnie będzie w Game Passie, no to tak mówię, no fajnie i nie fajnie, no bo Game Passa raz się ma, raz się nie ma, ale później powiedzieli, że właśnie wszyscy, którzy posiadają tą składankę Ripley na Xboxa, to dostaną tą grę właśnie za darmo, na stałe, co mnie bardzo ucieszyło, bo posiadam tą składankę, tak więc sobie grę od razu ściągnąłem tego samego dnia, kiedy tylko się pojawiła, czyli dokładnie 27 stycznia 2023 roku i tego samego dnia ją całą przeszedłem od razu. I zmierzamy już do wyjścia. Tutaj było takie zadanie. Pamiętam, że dość skomplikowane dla mnie, kiedy byłem dzieciakiem i pierwszy raz to grałem, bo tu trzeba było wyjąć tą walizkę, zeskanować to złote oko i podrzucić podrobione złote oko. Więc no, zasadniczo prosta sprawa, ale kiedyś to się tego nie wiedziało i biegałem, szukałem po całym bunkrze, nie wiedziałem co mam zrobić, a przecież to rozwiązanie było bardzo proste, tylko trzeba było na to wpaść. Nie było aż tak oczywiste. I teraz misja w silosie. Jest to misja taka, która ma bardzo duży taki, że tak powiem, recykling lokacji, bo cały czas biegamy po takich samych korytarzach i po takich samych tutaj miejscówkach. Zresztą za chwilę to zobaczycie, że będziemy cały czas biegać, wydawałoby się jakby w kółko, ale cały czas przed siebie, ale wszystko wygląda tak samo. I zawsze na takich rozdrożach jak tutaj, gdzie mamy drogę w lewo i w prawo, to w tej misji zawsze wybieramy drogę w prawo, bo w lewo jest zawsze ślepa uliczka. Tam idąc w lewo można gdzieś znaleźć na przykład kamizelkę kuloodporną czy coś, ale gramy na easy, więc nie jest to nam do niczego potrzebne tak naprawdę. Więc zawsze biegniemy w prawo i przed siebie. Ta gra wyszła również teraz na Switchu. Oczywiście trzeba mieć Switch Online Expansion Pack i wtedy w tej aplikacji Nintendo 64 możemy sobie tą grę, znaczy to ona się automatycznie pobiera, aplikacja nam się po prostu aktualizuje i mamy wówczas tą grę, tylko że ona jest, tutaj jest w tej wersji niby HD, niby mówię, bo to wygląda bardzo biednie tak naprawdę. Wszystko jest rozmyte, ciężko nawet powiedzieć, że to jest HD. Szczególnie po chudzie i po czcionkach, które są tak bardzo rozmazane, że w zasadzie tak samo jak na Nintendo 64 nie widać tu praktycznie żadnej poprawy. Ciężko to nazwać HD, czy nawet 4K, bo to niby generuje 4K na Xboxie Series X, tylko że tego w ogóle nie widać. To wygląda jak gówno ta gra. Więc wersja na Switcha jest to wersja z Nintendo 64, która ma klasyczne sterowanie Nintendo 64, czyli z jedną gałką. Nie ma tak jak tutaj, że lewą gałką chodzimy i strajfujemy, a prawą się rozglądamy. Tam lewą gałką na Nintendo 64 się i chodzi, i rozgląda. I to nie jest zbyt wygodne, no ale w tej grze ta gra jest tak zaprogramowana, więc w tej grze to daje radę. Jakoś nie bardzo, nie wpływa to jakoś mocno na trudność rozgrywki, bynajmniej nie na tych niższych poziomach trudności. Ale co ciekawe, w tej wersji właśnie na Switcha w opcjach też można włączyć tryb 16:9. Czyli klasycznie gra była w 4:3, ale tam jednak nie wiem, czy w tej właśnie wersji oryginalnej też się tak dało zrobić, ale tutaj można normalnie wcisnąć start, czy ten plusik na Switchu i po prostu zmienić to w opcjach, że aspect ratio na 16:9. I tutaj wykonujemy właśnie zadanie ze zrobieniem zdjęcia satelity
I idziemy dalej. Cały czas, tak jak widzicie, jest recykling leveli, tak jak powiedziałem, w kółko i w kółko. Identyczne tunele i w kółko takie same miejscówki. I tu jest pierwsza różnica. Teraz po raz pierwszy tutaj idziemy w lewo. Za każdym razem szliśmy w prawo i teraz na sam koniec levela po raz pierwszy skręcamy w lewo. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz w GoldenEye'a, to bardzo mi się podobało to, że przeciwnicy mieli takie realistyczne twarze, chociaż to oczywiście są naklejone zdjęcia na ich twarze. Podobnie jak to było w pierwszym Max Payne'ie, ale mimo wszystko robiło to kiedyś wrażenie. I zmierzamy już do końca tego levela i również będzie to koniec pierwszego odcinka z Zagrajmy w GoldenEye. Dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli ktoś oglądał, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Siema, witam w drugim odcinku Zagrajmy w GoldenEye 007 na Xboxie. Mamy tutaj misję 7. W pierwszym odcinku, tak jak pamiętamy, przeszliśmy pierwsze 6 misji. Teraz mamy misję numer 7, w której to zaczynamy na statku, gdzie mamy ratować zakładników. I tak się właśnie w tym momencie zastanawiam, czy w filmie był taki motyw, że Bond był na jakimś statku. Już nawet pominę to, czy on tam faktycznie miał kogoś ratować. A tu właśnie był pierwszy zakładnik. Hostage released. Dobra. Wracając do tematu, zastanawia mnie to właśnie, bo no film, powiem szczerze, może wypadałoby, gdybym tak bardzo chciał się wdrożyć w temat, wypadałoby może przed właśnie zagraniem w tą grę teraz ponownie po wielu latach może również odświeżyć sobie film, ale nie jestem aż takim fanatykiem, żeby w aż takie szczegóły wchodzić i w takie głębokie porównania, ale wydaje mi się, że przynajmniej w mojej pamięci nic takiego nie miało miejsca w filmie, że na jakimś statku Bond był i coś tam ogarniał. Ale mogę się oczywiście mylić. W grę nie grałem już chyba 10 czy 11 lat, natomiast filmu nie widziałem chyba jeszcze dłużej. Podejrzewam, że może ze 20 lat go już nie oglądałem, także już się pozacierały niektóre wydarzenia w pamięci. Zresztą jeżeli chodzi o grę, no to w ogóle tu jest bardzo dużo przekłamań w stosunku do fabuły filmu. Chociażby ta misja, gdzie wchodziliśmy do tego satelity w tej śnieżnej takiej miejscówce, no to tam Bond w ogóle tam nie był, tylko w tej stacji to była Natalia i ona została zniszczona właśnie za pomocą Złotego Oka, a Bonda w ogóle tam nie było, także jest to no takie przekłamanie że trzeba było użyć po prostu lokacji z filmu, nieważne, że Bonda w filmie tam w ogóle nie było, ale użyli tego, żeby czymś zapchać tą grę jednak. I tutaj mamy kolejnego zakładnika uratowanego. I to chyba już będzie ostatni zakładnik. I w tym momencie możemy przejść do wykonania drugiej części tego zadania, a drugą częścią jest podłożenie pluskwy na helikopterze, który sobie właśnie jest zaparkowany z tyłu statku na takiej platformie. No właśnie, plant tracking bug, więc trzeba znaleźć, to można się trochę w tych korytarzykach pogubić, ale generalnie to wszystko kręci się w kółko. Właśnie wróciliśmy się w kółko, także trzeba wyjść chyba pięterko wyżej, no i jeżeli tu stoją żołnierze, to znaczy, że nas tu jeszcze nie było, czyli chyba idziemy w dobrym kierunku. Hostage escaped. Tak, no i tutaj się wychodzi tymi drzwiami takimi hangarowymi i jest oto ten helikopter, który też był w filmie. Też ten motyw się pojawia w filmie. Także tutaj mamy odwzorowane akurat, no w miarę powiedzmy ok. No i dobra, wracamy teraz do naszej łódki i to będzie koniec pierwszej misji w drugim odcinku, a tak naprawdę misji 7. Której też ten karabin, który noszę, to właśnie po raz pierwszy tutaj i chyba po raz ostatni, bo wydaje mi się, że tylko jedynie w tej misji mamy do dyspozycji ten karabin, a jest on dość fajny, bo ma aż 50 kul w magazynku. Kulturalnie Bond tutaj niczym Hubert Urbański w garniturku schował sobie karabin pod marynarę i teraz mamy kolejny recykling levela, czyli level, który już widzieliśmy. Był to 4. bodajże
Tak, 4, czyli po tym, gdzie się uciekało czołgiem, wsiadało do samolotu. I to był level 4, wtedy to było tak jakby w dzień, teraz jest niby w nocy, tak jak widać, jest dość ciemno, tak. I w tym levelu mam zadanie w zasadzie takie samo praktycznie, czyli wejść do stacji radarowej i wyłączyć tam łączność, tylko wykonanie tego jest inne. W tym zadaniu musimy, po pierwsze, wejście tam do tej kanciapy w stacji radarowej jest zamknięte, więc musimy iść po klucz, a klucz ma tutaj taki oficer, który sobie siedzi w ostatnim budyneczku, właśnie jak się idzie wzdłuż tej ściany lasu prawą stroną, to w ostatnim budyneczku będzie siedział ten koleżka w takim niebieskim mundurze i on będzie miał klucz do tych drzwi właśnie w stacji radiowej, więc od razu nie przedłużając zmierzamy do niego, właśnie ten koleżka. I jak już mamy kluczyk, to możemy iść do stacji radiowej i jedyna różnica w wykonaniu tego zadania w stacji radiowej to będzie taka, że tutaj nie będziemy wyłączać przyciskiem komputerka, tak jak to było w misji 4, tylko musimy wszystko zniszczyć. Czyli po prostu rozstrzelać. Ale generalnie no totalny recykling levela, wszystko jest dokładnie takie samo. No oczywiście tutaj są też na wyższych poziomach trudności trochę inne zadania. Jest tu trochę więcej też strzelania niż w tej pierwszej wersji, ale zaraz zobaczymy wszystko. Także przechodzimy już tutaj. Nie no to... Aha, chyba muszę wszystkie te przyrządy. Communications will be damaged. Jeszcze dla pewności rozwalmy to. Okej. I teraz mamy za zadanie wejść z powrotem do bunkra, z tym, że nie tym samym wejściem co wtedy, czyli nie od góry będziemy przepalać kratkę i wskakiwać, tam nie przepalać, tylko rozwalać kłódki. Teraz normalnie z buta wchodzimy frontowym wejściem i tyle. I tutaj ten helikopter, jak się gra na wyższych poziomach trudności, to też go niszczymy, ale teraz na agencie jak gramy, to nie ma takiej potrzeby, nie jest to żadnym celem naszej misji. I tym oto sposobem mamy wykonaną 8. misję w grze. I teraz będzie kolejny recykling levela. Tylko ja tutaj cutscenkę przyciąłem, bo tu była taka akcja, że no właśnie mogłem nie wyłączać tej cutscenki, za szybko kliknąłem. Bo ja tak wiecie, wychodzę trochę z założenia, że ja znam te gry na pamięć i właśnie może w tych moich zagrajmy to często jest tak samo było, pamiętam w Red Alercie, że po prostu często nie było cutscenek wyświetlanych, tylko je przewijałem, bo bardziej chciałem grać, pokazywać gameplay, aniżeli właśnie skupiać się jakoś mocno na fabule. Dlatego też często po prostu zapominałem, że ktoś, kto będzie oglądał, może na przykład chcieć obejrzeć cutscenkę, bo nie zna gry, może właśnie przyszedł do mnie, żeby ją poznać. No, to moje podejście właśnie do tworzenia tego było przez to no takie nie za bardzo, bym powiedział, dobre. Kurde, się wpakować mi pod działo. Także tutaj no mógłbym trochę nad tym popracować, żeby każdy coś znalazł dla siebie. Ja te, powiem szczerze, ja zawsze robię takie filmy tak pod siebie trochę, kurczę, patrząc na czubek własnego nosa. Czyli takie filmy, które chciałbym oglądać ja. Więc jak ja bym chciał oglądać właśnie film typu Zagrajmy, to chciałbym oglądać gameplay, a nie chciałbym oglądać cutscenek. Bo ja ogólnie nie jestem fanem cutscenek i dlatego też właśnie nie jestem między innymi fanem gier z serii Metal Gear Solid, które mają bardzo dużo długich cutscenek. Ja jestem jednak no, starego typu graczem, arcade'owcem, który lubi grać, a niekoniecznie oglądać filmiki. W tej misji jest bardzo dużo typków, ale generalnie misja też jest recyklingiem tego bunkra z poprzedniej, tylko teraz jeszcze kasetę musimy znaleźć. O, jest tutaj na stole. A do czego zacząłem zmierzać na początku tej misji? No, prawie bym Natalię zabił. Na szczęście nie trafiłem, koło nogi jej strzeliłem. Także zacząłem mówić o tym, że właśnie przerwałem cutscenkę, a była ona taka, że
Bond sobie wchodząc do tego bunkra, został pojmany przez żołnierzy i trafił do celi. No i okazało się, że zamknęli go w celi obok Natalii. Chyba nawet podobnie było w filmie, jak pamiętam. Już nie jestem pewien, mówię, ze 20 lat go nie oglądałem. No więc Bond musiał wykorzystać tutaj swój agencki super zegarek, który ma wbudowany magnes, no i za pomocą tego magnesu musieliśmy zdjąć kluczyk ze ściany, który tam w korytarzu wisiał, no i wyjść, załatwić żołnierza w walce wręcz ciosem z karata i później to już widzieliście całą resztę. Tutaj mamy krótki czas na wyjście, ale jest on wystarczający w zupełności. I ta misja się już kończy, czyli Natalia coś tam ogarnęła na kompie. Pewnie w CS-a zagrała albo coś tego typu. I już misja jest załatwiona. Czyli kolejny recykling. I teraz kolejna misja, w której to misji będzie to też, pamiętam, miejscówka z właśnie z filmu. To akurat pamiętam, że na takim jakimś śmietniku po Związku Radzieckim, gdzie było pełno jakichś starych pomników, jakichś radzieckich symboli powywalanych, również jakichś sprzętów poradzieckich zniszczonych. Bond się tam właśnie spotykał z Janusem, gdzie wydało się właśnie, kim on jest. Zaraz tutaj w grze też się to wyda, chociaż oczywiście no nie będę spoilerował. Tu znów wychodzi moje takie właśnie brak doświadczenia w tego typu filmach i znów chciałbym wybiec do przodu, myśleć, że wszyscy to znają, może nie wszyscy to znają, dlatego niech akcja toczy się sama i nie będę wybiegał tutaj do przodu, robił spoilerów. Tutaj musimy wejść w ten kontener i pogadać sobie z tym oto ziomeczkiem, a jest to po prostu Valentin, jak on miał nazwisko. W każdym razie no jest to postać z filmu, jakiś tam taki podwójny agent, który był agentem KGB, a teraz trochę z nami tutaj współpracuje, bo w filmie był jakiś tam motyw, że Bond go czymś tam zaszantażował, czy coś mu tam załatwił, czy miał jakieś długi u niego. W każdym razie ta postać pojawia się w filmie i tutaj też tylko w tym w zasadzie momencie jedynym w całej grze, gdzie trzeba z nim po prostu pogadać i to wszystko. Wcześniej jak grałem, bo to nie jest pierwsze nagranie tej misji, to spieprzyłem ją, bo wpadłem po prostu tam i odruchowo go zastrzeliłem i był mission failed. I tutaj teraz jak dochodzimy do tego pomnika, gdzie mamy się spotkać z Janusem, trzeba schować broń. Bo jak nie schowamy broni, to on przyjdzie i ucieknie i się nie dowiemy wszystkiego. Także teraz będzie, można powiedzieć, no, w filmie dość przełomowy moment, natomiast no, w grze fabuła jest tak przedstawiona, że prawdę mówiąc, gdyby ktoś nie oglądał filmu, to dość ciężko byłoby mu tutaj się mimo wszystko połapać z samej gry, bo jest to tak wszystko szczątkowo przedstawiane. W każdym bądź razie dowiadujemy się właśnie, że Alec Trevelyan jest tutaj agentem, jest tym Janusem, czyli tym złym motherfuckerem, który wykorzystuje właśnie to złote oko. No i w tej misji zdobywamy takiego dziwnego shotguna, który w ogóle go nie pompujemy, tylko ma 5 strzałów, tak jak te 5 kul, które widać założone, i jak wystrzelimy te wszystkie kule, to przeładowanie, tak jak przeładowanie wszystkich broni, po prostu jest niewidoczne, nie ma animacji przeładowywania broni. Widocznie zabrakło na to budżetu. Zmierzamy z powrotem do początku misji, po to by uratować Natalię. Tutaj też scena z filmu, oczywiście trochę przeinaczona, uproszczona na potrzeby gry. Natalia będzie leżeć przy śmigłowcu, który ma za chwilę wybuchnąć i za chwilę ją uratujemy, po to by za kolejny moment nastąpił kolejny zwrot akcji. Jak już dobiegliśmy, to timer zmienił się szybko na 15 sekund, ale jest to wystarczający czas, żeby odbiec na bezpieczną odległość. I za chwilę mamy 3,
2, 1. Puf. Helikopter eksplodował, ale jego wybuch odrzucił gdzieś tam czarną skrzynkę, więc musimy ją odnaleźć, żeby był jakiś tam zapis z czarnej skrzynki z tego helikoptera. No więc jest, leży sobie na ziemi. Daleko nie odleciała, także spoko. I teraz znowu trzeba schować broń, bo znowu będzie mały twist. Natalia Tempadzida znowu da się porwać. I znów trzeba będzie ją niestety. Nie pierwszy i o dziwo nie ostatni raz. Ta gra powinna się nazywać nie Golden Knight, tylko nie wiem. 007 ratuje Natalię. Bo ona ciągle będzie tutaj wpadać w tarapaty, a my ciągle będziemy musieli ją ratować. Niestety tak to wygląda. Natalia Siemionowa, tak jak już mówiłem, grana przez Izabelę Skorupko. I teraz ta misja kończy się tym, że znów musimy się poddać i znów zostaniemy uwięzieni. I znów będziemy musieli ratować swój tyłek z opresji. A oczywiście przy okazji będziemy musieli uratować tyłek Natalii. I tyle. Także ta misja się już kończy. Tutaj Bond jest wyprowadzany pod bronią, ale nie traci klasy. Garniturek jest nienagannie wyprasowany. Nawet w każdej misji tutaj śmiga w garniturku. I teraz jest misja w archiwum, jedna z misji, których najbardziej nie lubiłem kiedyś grając na Nintendo 64. Można się jej nauczyć z czasem po prostu. Jest dość skomplikowana z tego względu, że łatwo się zgubić tutaj, bo jest tu sporo korytarzy i sporo takich miejscówek, takich pustych, jakieś piwnice, jakieś strychy, takie miejsca z tyłka, które są ślepymi uliczkami też. Także jest tu trochę takiego właśnie głupiego łażenia, ale jak się nauczymy ścieżki do Natalii, to możemy łatwo dojść, czyli idziemy tutaj po schodkach do góry. A teraz jak Lara Croft z 2 pistoletami sobie śmigam. No jak widzieliście mój gameplay na głównym kanale, na którym grałem w tą grę na Switchu, no to chciałem właśnie ją przejść całą na gameplayu, ale właśnie zaciąłem się na tym levelu, bo łaziłem i się gubiłem i nie mogłem go w końcu przejść, także dałem sobie spokój. Ale po kilku próbach i przestudiowaniu tego poziomu już się nauczyłem, więc tutaj od razu będę zmierzał po Natalię. Ona sobie jest w tych takich małych stalowych drzwiach, tylko niestety tutaj jest pełno żołnierzy. Także tu wchodzimy w te małe stalowe drzwi, ona tutaj jest przetrzymywana przez 3 jakichś zboczeńców. Dobrze, że do niej nie strzelają. Na szczęście w tym levelu do niej nie strzelają. Później będzie level, w którym będą do niej strzelać. Ale gdyby tutaj do niej strzelali, to by było chyba nie do przejścia. Niestety my możemy ją bardzo łatwo przez przypadek zamordować. I teraz zobaczmy, czy ona polazła na strych. Nie, bo ona właśnie ma 2 ścieżki. Może albo pójść na strych i się tu schować, albo może pójść do takiego biura, w którym już byliśmy wcześniej. I ona może w tym biurze siedzieć, znaczy też być przetrzymywana, ale akurat ja tam wcześniej już byłem, wszystkich wytłukłem, więc ona może tam siedzieć sama i czekać na nas. No właśnie. Więc zamiast iść z nami od razu, to poleciała gdzieś, by się wystraszyła bidna. Więc teraz ją ratujemy, nie tutaj. No widzicie, już tyle prób, tyle razy ćwiczyłem ten level, a i tak mogę się tutaj zamotać. Idzie, dobra. I teraz musimy wyskoczyć po prostu z nią razem przez okno na dziedziniec. Tylko ona musi być w pobliżu, bo jak wyskoczymy, ona będzie daleko, to może nam nie zaliczyć i będziemy mieć failed, że jej nie uratowaliśmy. Także to tyle w tym odcinku. Uratowaliśmy Natalię. Dzięki za uwagę i cześć. Siemanko, witam w 3. odcinku. Zagrajmy w GoldenEye 007 na Xboxie. W poprzedniej części uratowaliśmy Natalię po raz kolejny. I teraz będzie ta, nie wiem czy słynna, ale w filmie to była jedna z najfajniejszych scen w całym filmie. Czyli jazda przez Moskwę czołgiem. Była to bardzo widowiskowa scena. W sumie
Jak o niej teraz wspomniałem, to aż chciałbym jeszcze raz sobie film obejrzeć i przypomnieć tą fajną scenę z Bonda. Natomiast w grze no ta misja jest mocno rozczarowująca. Jest to misja z dużym potencjałem, ale niestety takie kurcze, zobaczcie, no prawie jak GTA, no nie? Można by powiedzieć. Mamy tutaj kawałek miasta, oczywiście to są wszystko ciasne, zamknięte lokacje, gdzie się da tylko tak korytarzowo jechać. Trzeba uważać też na cywilów, żeby ich nie zabijać, bo nam nie zaliczy misji. No i przejeżdżamy przez samochód, wybuch samochodu nas rani. Wszystko nas tutaj rani. Ten James Bond siedzi w tym samochodzie tak jak w dziecięcym takim rowerku. Kiedyś były takie rowerki, jakie byłem mały, pamiętam, że mój znajomy miał coś takiego, że to była taka stalowa karoseria w kształcie samochodu, a wsiadało się do środka i w środku były takie pedały jak w rowerku. Czy jak przejadę przez miny, to przeżyję? No, trochę mnie przetrzepało. No i to tak mi się właśnie ten czołg Bonda kojarzy z czymś takim, czyli z takim rowerkiem dla dzieci w kształcie czołgu, gdzie Bond sobie wsiada, wsadza nogi do środka i tak pedałuje takimi małymi kurczę częściami rowerowymi. Nie wiem, czy tutaj za takie słowo o częściach rowerowych nie dostaje się bana, bo podobno na Facebooku się dostaje za taką głupotę niewinną mógłbym. Mój film mógłby wtedy nie dotrzeć do tych milionów, które na pewno go obejrzą, nie? Także teraz strzelę se z tej miny, żeby znów na nie nie wierzę. No, tak jak mówię, no fajny potencjał w tym levelu, zwłaszcza, że bardzo kultowa scena w filmie. Ale niestety, no, minusem wielkim jest tutaj to, że tak naprawdę wszystko nas rani w tym czołgu. Strzelają do nas jak chcą. Zamiast wsiąść po ludzku do tego czołgu, tak żeby cały w nim siedział i mógł sobie jak kozak jechać i mieć wyjebane, to niestety on musi siedzieć jak dziecko w rowerku i żeby uważał, żeby zaraz nie spadł z tego rowerka, bo już mi zostało bardzo mało HP. Oczywiście jakby to był jakiś wyższy poziom trudności, to już dawno byśmy mieli pozamiatane. I skręcamy w ostatnią alejkę. Teraz trzeba tylko ominąć tutaj te jeepki. Wolę po nich nie przejeżdżać, bo jeszcze zginę. Dojechać tutaj i misja się kończy. Krótka, prosta misja. Następna misja jest jeszcze prostsza, jeszcze krótsza. Zaraz to zobaczymy. Także completed. Uciekliśmy, odjechaliśmy. Natalia gdzieś się znowu zapodziała. Oczywiście znowu będziemy ją ratować, ale o tym zaraz. Na razie musimy dojść do pociągu. Pociąg też był kultowym motywem z filmu GoldenEye, jeżeli ktoś pamięta. W tą misję można w zasadzie przejść bardzo prosto. Można nawet nikogo w niej nie zabijać w sumie. Ale ja tutaj zostałem zaczepiony przez tych ziomeczków, więc musiałem im dać w kość, ale tak naprawdę mogłem w ogóle tu nie skręcać w prawo, tylko iść od razu tam przed siebie. Prawdę mówiąc, chyba nie grałem nigdy w tą misję na wyższych poziomach trudności, to nawet nie wiem co tu się robi, ale tak naprawdę no teraz trochę tutaj łażę bezcelowo. Marnuję swój cenny czas. Czy to tu się szło? Nie. Tu są tory, bo ja mam znaleźć generalnie pociąg w tej misji. Ale tutaj żadnego pociągu nie ma. Za to widzę już trzecią kamizelkę kuloodporną. Nie wiem, co ja miałbym robić z tymi kamizelkami, jak nie mam nawet do kogo strzelać. No dobra. Usłyszeli moje narzekanie i przyszli. Zespawnowali się gdzieś. Także włazimy tutaj. Tak naprawdę właśnie nigdzie można nie wchodzić. Teraz już kojarzę. Można biec przed siebie, cały czas prosto. Tak jak droga prowadzi, wszystkie te hangary, magazyny omijać. Równie dobrze jakbyśmy biegli, się nie zatrzymywali, to nawet moglibyśmy tych ziomeczków omijać i w ogóle z nikim nie walczyć. Tutaj już dochodzimy do... no, kolejna kamizelka. Tu zaraz będzie chyba już ta stacja kolejowa. To jest chyba właśnie budynek tej stacji. Tu się wchodzi. I zobaczymy, czy coś jest na górze. Nie ma nic ciekawego. Jest save. No i podejrzewam, że
że ten save trzeba otworzyć na wyższych poziomach trudności. O, kolejna kamizelka. Za to znaleźliśmy złoty pociąg. Wsiadamy do złotego pociągu i możemy ruszać. I teraz będzie jedna z fajniejszych misji w grze, przynajmniej ja ją bardzo lubię, w której to będziemy właśnie przemieszczać się w pociągu. Będzie tu dużo strzelania, będzie dużo typów, no i będzie korytarzowo, jak to w pociągu, wiadomo. I będziemy mieli właśnie taki karabinek typu MP5. I tutaj mamy za zadanie niszczyć hamulce w tym pociągu. Nie w każdym wagonie są, ale trzeba uważać, bo czasami są przed nami, czyli w tą stronę, w którą idziemy, a czasami są z tyłu, że trzeba za siebie spojrzeć, żeby je znaleźć. No i sam się zraniłem. Tam będzie sporo typów, więc tak trochę się ostrzeliwuję z dystansu. Tak jak widać, nie wyszło mi to najlepiej, no ale już prawie pół życia straciłem przez te podchody. Kolejny hamulec. No, tutaj będą wychodzić z tych różnych przedziałów, także czasami będą strzelać za nami, czasami będą strzelać przed nami. Trzeba będzie uważać po prostu i się rozglądać w obie strony. Trochę jak, kurczę, w polskim pociągu, nie? Jak w jakimś Intercity. Takie przedziały starodawne. Się wchodzi jak w pośpiechach tych starych polskich. Wchodzisz do przedziału i tam masz chyba 6 miejsc siedzących. Kolejny hamulec. Dobra, ruszamy dalej. Myślałem, że ktoś tu z tyłu do mnie strzelał, ale to chyba nie było z tyłu, tylko z przodu. Tak. I dobra. Także tutaj no w sumie no wszystkie levele są, znaczy wszystkie wagony są takie same jak to w pociągu. No, ale tutaj dobrze się wróciłem, no bo tak jak widzicie hamulec jest z tej strony i przeoczyliśmy go, więc po dojściu do końca pociągu trzeba by się potem wracać i szukać tego jednego hamulca brakującego. Bo trzeba wszystkie hamulce ogarnąć, żeby pociąg się zatrzymał. Tutaj nie ma. To już zbliżamy się powoli do końca, bo już skończyły się te takie pasażerskie przedziały, a teraz mamy pierwszą klasę taką. Czyli takie duże hole. No i też tutaj z kibelków wyłażą kolesie. Także czasami właśnie mogą wyskoczyć i nam w plecy pakować. Jest kolejny hamulec. No i już jakiś znów się typek zespałnił gdzieś z tyłu. Ale tylko jeden. Że wcale nie jest powiedziane, że jeszcze się ktoś tam nie pojawi za moment. Dobra, jest następny ziomek. A i tu jest zamknięte. Dopiero jak rozwalimy wszystkie hamulce, to dopiero się tam otworzy. A ostatni hamulec mamy tutaj. Dobra, i teraz... O, jeszcze coś przyszło. Przyjemniaczki. I teraz trzeba zabić Orumowa, czyli tego żołnierza, strzałem w głowę. Musimy za jednym razem trafić, bo jeżeli nie trafimy, to inaczej będzie lipa. I Natalia zostanie zabita. Podobnie było w filmie. Dobra, dostał jednym strzałem. Teraz przełączamy się szybko na zegarek. I tutaj jest bardzo takie nieprzyjemne zadanie, czyli zegarek laserowy. Tak samo było w filmie, że on wypalał dziurę. Tylko że tutaj no, sterowanie, tak jak no, widzę na Xboxie, jest lepsze, natomiast no, na padzie, jak wspomnę o Nintendo 64, jak się to zadanie robiło,
No to było koszmarne. A jak się schrzaniło, to calutka misja od nowa, cały pociąg trzeba było przebiegać ileś tam razy, żeby schrzanić na samym końcu. Tak jak mówię, no tego się nie da opisać, jeżeli ktoś nie grał na padzie od Nintendo 64, w to jak to wszystko pływało i jak ciężko było trafić tym celowniczkiem. Ale tutaj poszło sprawnie, jeszcze aż 30 sekund mamy w zapasie. Tu się zgliczowałem coś. A jeszcze kolesie do mnie strzelają. Trzeba ich zabić, bo mogliby Natalię załatwić. Nawet niechcący, bo by strzelali do mnie, ale ona by biegła na przykład za mną. Strzelaliby do mnie i po prostu ona by dostała przez przypadek kulkę. W filmie no to tutaj był motyw w ogóle, że ten pociąg został zatrzymany przez Bonda, bo Bond wjechał czołgiem, tym, który ukradł na tory i pociąg przywalił w czołg. Ale tutaj kolejne uproszczenia takie na potrzeby gry zrobione. Także misja jest zakończona. No i chyba będziemy robić już ostatnią misję w tym odcinku. A tą misją będzie dżungla, czyli zbliżamy się już do końca. Nawet idąc wątkiem filmowym, to zbliżamy się już do końca powoli. To znaczy jeszcze misji będzie chyba z 5, jak dobrze liczę. Aczkolwiek w filmie to już była sama praktycznie końcówka. Tu fajna też taka sceneria, trochę inny klimat niż wszystkie dotychczasowe misje. Nie było jeszcze takiego leśnego klimatu. Przecież to takie złudzenie lasu tworzy, bo dookoła mamy takie ściany. A i tutaj trzeba zniszczyć karabinki takie. Mogą one trochę napsuć krwi. Ale jest zadanie, że trzeba je wszystkie zniszczyć, także trzeba na to uważać. Także to jest taka pseudo-otwarta lokacja, bo mamy te ściany drzew, to jest taka jednolita tekstura. No i niestety musimy tak korytarzowo iść, nie da się tego obejść jakoś na skróty. No ale mamy fajny karabinek taki w stylu M4 czy M16. Jakaś miła odmiana. No i to działko znowu nieszczęsne. Plus żołnierze skaczący jak małpy. Oni tak skaczą w bok, tak mi się kojarzą z takimi stworkami z Zeldy starej którejś. Były takie stworki, co tak na bok skakały. Chyba nawet to było w pierwszej Zeldzie na NES-ie. Kamizelka kuloodporna się przyda, bo troszkę nas te działka przerypały. Te karabiny też mają dość spore zadają obrażenia. Niestety szybko też im się wyczerpuje amunicja. Też można za dużo nimi zaszaleć, ale dajemy radę. I to było chyba ostatnie działko w tym miejscu i teraz trzeba będzie przejść na drugą stronę po takim mostku. I tam spotkamy Ksenię Nagórną, taką chorą babę z filmu, którą trzeba będzie teraz w tym momencie zabić. Tam chyba nawet było w obiektywsach, że trzeba zabić Ksenię. No, tu jeszcze jest jedno działko. No gdzie ona jest? Jest. Ona ma granatnik, także ona jest dość niebezpieczna. No, ale teraz wrócę się tak na szybko, bo tam zostawiłem kamizelkę kuloodporną, więc warto by było po nią pójść, żeby sobie uzupełnić właśnie to zdrowie, bo ona jednak mimo wszystko trochę mnie przesiekała. Więc te parę kroczków trzeba się wrócić. Co jest? Nie mogę podnieść? To nie. Dobra, mniejsza z tym. Widocznie może jednak nie jestem ranny. To nie, to idziemy. Idziemy i lecimy do przodu. Dobra, podnieśliśmy granatnik i karabin, który ona zgubiła, ale nie ma jakiejś wielkiej potrzeby, żeby go używać. Tak, czyli jeszcze nie wszystkich dronów nie rozwaliłem. Trzeba się rozejrzeć, czy tutaj będzie jeszcze jakiś. Chyba nie, no to idziemy do jaskini.
jest jeszcze jeden. Chyba jeszcze jeden będzie, czy nawet dwa jeszcze dalej. Tak coś kojarzę. Dobra, kolejny koleżka padł. A jednak go nie rozwaliłem. Wydawało mi się, że wtedy udało mi się to zrobić, ale jednak chyba nie. No to idziemy dalej. Koleś tak stał w tych krzakach w tym zielonym, że go nie zauważyłem. Tu kolejni żołnierze. Jest ich tu trochę. W filmie Bond to nie zabija aż tylu ludzi, no ale to jest gra. Coś trzeba robić w grze jednak, bo to gra. Jakbyśmy mieli tak bardzo wiernie oddawać filmy, to by było dość chyba nudno. Mało treści by było gameplayowo. Chyba, żeby robić takie kurcze filmy, interaktywne filmy, nie? Tylko ja akurat nie lubię takich gier i na pewno bym nie chciał w to grać. Ja wolę grać gameplayowo niż oglądać cutscenki, w których mogę czasem kliknąć jakiegoś quick time eventa albo dokonać wyboru. A tu niespodzianka, wchodzimy po drabinie, a tutaj kolejne działo. O, i jeszcze jedno. I to już było ostatnie, bo wskoczył nam completed. Także podejrzewam, że za chwilę zakończymy tą misję. Puśćmy jeszcze z dymem co nieco. No, Natalia przyszła. Ona nie weszła po drabinie, tylko poszła takim przejściem, a ja wszedłem po drabinie i dzięki temu mogłem właśnie zniszczyć te działka tak z zaskoczenia trochę, żeby jej nie zabiły. No ale tutaj jeszcze trochę wojaków przyszło, także jeszcze trochę kul zmarnujemy. No i już widać windę, także jesteśmy na końcu misji, wchodzimy i zaraz będzie jedna z gorszych misji w grze, ale to już w kolejnym odcinku, a w tym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i cześć. Siema, witam w ostatnim już odcinku. Zagrajmy w GoldenEye 007 na Xboxie, w którym zakończymy tą grę na poziomie trudności Agent. I jest teraz misja, której przejście zajęło mi dłużej niż przejście całej reszty gry razem wziętej. To, co teraz oglądacie, to mam nadzieję, że mi się uda, ale jest to take już chyba, nie wiem, który, 15, 16. Spieprzyłem tę misję już tyle razy, że powiem szczerze, nie mam już siły jej nagrywać po raz kolejny. Mam nadzieję, że ten będzie już ostatni, bo nie wiem ile razy już to powtarzałem. Więc jakbym na przykład chciał nagrywać wszystko i wszystkie moje faile, to by było kilka odcinków tego, jak odnoszę porażki w tej jedynej misji. A dlaczego odnoszę w niej tyle porażek, to postaram się wam to wytłumaczyć, ale na razie jest jej prosta część, w której w zasadzie nie ma co schrzanić, więc idziemy na razie przed siebie. Jak dojdę do najgorszego momentu w tej misji, to was o tym powiadomię. Ale jest to misja, którą kurczę zajęła mi tyle czasu, że jak teraz się nie uda, to ja nie wiem. Dobra, ale jedziemy do przodu. Jestem już coraz po prostu mniej zdeterminowany, by ciągnąć to dalej i już myślałem nawet o tym, by się poddać, bo ta misja mi nie idzie, bo to jest misja, to jest ta misja, o której wspominałem wcześniej, czyli misja, w której będą strzelać do Natalii. A ponieważ będą do niej strzelać, to ona będzie ginąć, a jak będzie ginąć, to będzie mission failed. Także zobaczymy, czy tym razem uda się ją przejść, czy uda się wykonać zadanie. I tutaj uwaga, tu jest Boris Grishenko, taki też zły koleś z gry, ale nie zabijamy go, nie można go zabić. Jeżeli byśmy go zastrzelili, to Natalia potem by do nas powiedziała, że widziałam co zrobiłeś, nie trzeba było go zabijać, to tylko informatyk. I gdybyśmy zabili Borysa, to byłby mission failed, bo Natalia nie chciałaby nam pomóc.
Dlatego po prostu trzeba go olać, oddalić się od niego i też nie trzeba do niego podchodzić i się na niego gapić, bo on wtedy wyciągnie pistolet i będzie chciał do nas strzelać. Więc tak. No i tutaj są takie te, nie wiem, czy to jest serwery, jakieś takie szafy. Trzeba je wysadzać. Tych szaf jest chyba z 6 na całej tutaj planszy. I trzeba wysadzić wszystkie. Można to zrobić teraz, można to zrobić później. No ja spróbuję to zrobić teraz, przynajmniej te, które się da, bo do jednego nie będziemy mieli na początku dostępu, ponieważ będzie za takimi zamkniętymi drzwiami. To i tak trzeba będzie to zrobić później. A tutaj są 2. To już będzie 4, bo zniszczyliśmy 2 na górze i teraz 2 to już 4. I zostają jeszcze 2. Gdzie są te 2? Zaraz wam pokażę. Jedno jest tutaj, ale tutaj jest zamknięte. Drugie jest tutaj, ale tutaj są żołnierze i karabiny, więc trzeba być ostrożnym, bo można oberwać. Najpierw zajmijmy się żołnierzami. Teraz tutaj są 2 działka, trzeba ostrożnie je zdjąć. Na padzie od Xboxa oczywiście sterowanie jest tutaj przyjemne, więc idzie to sprawnie. Tu jest 5. O, właśnie. I teraz możemy zająć się najgorszą częścią tej misji, i którą, tak jak wspominałem, schrzaniłem już tyle razy, że nie jestem przekonany, czy tym razem się uda. Tylko ja tu jeszcze lubię sobie zniszczyć tutaj te szyby. O, nie wiem, czy to nie będzie mnie drogo kosztować, że tak przykleiłem tego do tego kompa. Dobra, wysadzamy. Ok, i teraz mamy odsłonięty widok, bo tam żołnierze też będą przebiegać. Możemy iść po Natalię. I gdybyśmy zabili Borysa, ona teraz mówi I'm coming, James. Też można to dwuznacznie odszyfrować. Tylko sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Teraz jak ona idzie, czy te drzwi da się otworzyć, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, dobra. To wracamy do niej. I teraz tak, ona tu będzie sobie stała i będzie coś tam programować w komputerze. A my natomiast musimy jej osłaniać. Jakby mogło być inaczej? Na czym najbardziej się można wyłożyć w grze? Oczywiście na osłanianiu kogoś. Będą przeciwnicy przychodzić z lewa i z prawa. Będą przychodzić zarówno z góry, zbiegać po tych schodach, jak i będą przychodzić z dołu. Jak rozwaliłem te szyby, to przynajmniej widzę, gdzie oni będą szli. Gdybym ich na przykład nie rozwalił, to ich by się zebrało kilku za jedną z tych szyb, strzelali, aż szyba by w końcu pękła. Wtedy wypadłoby ich kilku naraz i mógłbym nie zdążyć ich wybić i by mogli zabić Natalię. Dlatego ja właśnie wolę już wcześniej. O, tam już jeden biegnie. Postaram się ich zdejmować właśnie już z takim wyprzedzeniem, zanim oni dobiegną, zanim będą w ogóle mogli oddać strzał, bo jak oni biegną za tymi barierkami, to wtedy nie da się, znaczy oni tak są zaskryptowani, że oni nie strzelają przez barierki. Muszą dopiero wybiec za barierek, także jak będę tylko mógł, to będę się starał ich rozwalać. I tu jest też takie chamskie coś. O. Dobra. No i tam biegnie jeden za barierkami, go widać. I tam też, kurde, i teraz jest taka patowa sytuacja. Dobra, tego się udało szybko w miarę zdjąć. Dobra, tego też. Tu jest taka sytuacja, że też jak trochę do nas strzelą i nas trafią, to jest odrzut i może nas cofnąć do tyłu. Pamiętamy, że Natalia stoi za nami, więc jeżeli na przykład kula nas popchnie do tyłu, to możemy wylądować tak jakby za Natalią, czy w jej teksturze, przelecieć przez nią i przelecieć, nie ją, tylko przez nią. I wtedy możemy wycelować prosto w nią, po prostu ją nie chcąc zastrzelić. Tak też miałem. O właśnie, widzieliście? Przez ułamek sekundy jej głowa mignęła gdzieś tam blisko celownika. Także tak 3 razy też spieprzyłem w ten sposób, że po prostu zabiłem ją sam, bo mi kula wypchnęła na... Okej, udało jej się. Ja cię. W końcu jej się udało. Dobra, i teraz możemy tu w końcu otworzyć te drzwi.
I tutaj za tą szybą pancerną jest. Możemy wysadzić to razem z szybą, ponieważ to i tak wysadzi razem z tą szafą to wszystko, więc... No kurde. Dobra, padać. I wchodzimy. Tutaj jest zamknięte. Będzie, jak dobrze pamiętam, bo tu Natalia chyba uciekła, ale my tutaj nie przejdziemy, tu będzie zamknięte, dobrze mówiłem. Więc my wracamy teraz inną drogą. Też można się tego naszukać, jak się gra pierwszy raz, którędy trzeba wyjść, bo nie wchodzi się tutaj tą samą drogą, którą się weszło, trzeba iść tutaj. Nie tutaj. Takie drzwi jak od windy. Wchodzimy tu w lewo. Jest trochę tych sektorów. Nie tutaj. Tu prosto. I podejrzewam, że też tutaj jest sporo rzeczy do zrobienia na wyższych poziomach trudności, ale nie sprawdzałem tego. Wchodzimy do tej windy i misja zaliczona. Teraz będziemy mieli już przedostatnią misję w grze. W pierwszym odcinku było 6 misji, w drugim było 4 misje, w trzecim były 4 misje, to jest 14. Nie, zaraz dobrze mówię, poczekajcie. Nie, w pierwszym było 6, w drugim było 5 misji. Nie wiem, teraz już wam nie powiem. Wiem, że chyba wszystkich misji jest 18. No w każdym bądź razie tutaj jesteśmy już w misji w zasadzie przedostatniej. Nie w zasadzie, tylko po prostu w przedostatniej. Te otwierania, takie drzwi dziwne, to jest ewidentnie inspiracja do openingu, do sceny tej takiej otwarcia z filmu GoldenEye, bo pamiętam, że tam właśnie Bondy mają zawsze takie openingi, gdzie ta leci piosenka tytułowa, tu w wykonaniu Tiny Turner. To tam były właśnie scenki takie, że otwierały się takie drzwiczki, takie jak tutaj, że się takie jakby koło na takie cząstki rozkładało i wydaje mi się, że to jest właśnie inspiracja z tej sceny otwarciowej z filmu GoldenEye. Chociaż w grze wypada to dość dziwnie, powiem szczerze. Chodzimy po jakichś takich dziwnych jaskiniach, a tu nagle takie fikuśne drzwi nowoczesne. Moim zdaniem dość średnio to pasuje, no ale taka konwencja, nic się nie poradzi. No ale mniejsza o to. To jest tylko detal. Detal taki, można powiedzieć... Tutaj się otwiera jakaś paszcza, ale to mówię o tym drugim, co się tak fajnie na boki rozjeżdża. Wszyscy? Dobra, możemy iść dalej. Ten tutaj motyw, nie wiem, czy to było w filmie. Tam chyba nie było jakiejś takiej wielkiej bazy, znaczy była taka baza ogólnie, ale to wszystko się działo pod tą taką satelitą właśnie, z której sterowali Złotym Okiem. Natomiast jakiegoś takiego kompleksu tuneli, takich w jakichś jaskiniach, to chyba tego... No widzieliście, on wyszedł zza barierki, nie mógł do mnie strzelić, musiał wyjść zza barierki. To jest takie też spore ułatwienie. Oglądałem jakieś filmiki typu właśnie, że ktoś przechodzi grę na najwyższym poziomie trudności, jeszcze w ogóle bez obrażeń. Wpiszcie sobie na przykład GoldenEye, tam 00 Agent, No Damage, Gameplay czy coś takiego. To właśnie tam było tak, że często wykorzystują ten manewr, że stoją za barierką i za pomocą ręcznego celowania po prostu celują do typów przez barierki. Nie wiem, czy ja powinienem tu wchodzić teraz. Już nie pamiętam, prawdę mówiąc. Typy są tutaj jakieś, a tu jakiś komputer, możliwe, że go się niszczy na wyższych poziomach trudności, nie wiem. Nie wiem, tutaj też jest coś takie dziwne, możliwe, że tu się też wysadza coś. Ale tutaj my tego absolutnie nie musimy robić na poziomie agent, nie ma takiej w ogóle potrzeby. I to działo jeszcze bym rozwalił, bo ono może mi tu bruździć. Na pewno będzie. No to wyceluj mnie, kurde. Dobra. Jest zamknięte. No to jak zamknięte, to idziemy stąd. Jakieś szafki, kurczę, jak ten...
Jak w firmie, na zakładzie normalnie, szafki dla pracowników. Albo jak w amerykańskiej szkole, w tych korytarzach takie szafki. Dobra, idziemy kolejnym identycznym tunelem. Dostał w plecy, nawet nie wiedział. No i tam ci grzecznie stoją, no właśnie, przez barierki. Tylko, że nie mogę... No, nawet trafiłem. Nawet nie mogli nic zrobić. Barierka to jest dla nich przeszkoda nie do pokonania. Tu można było iść też dołem, to jest taka bliźniacza, można powiedzieć, ścieżka, tylko że po prostu dołem. Taki podwójna ścieżka, nie wiem jaki sens był w tworzeniu czegoś takiego. Na pewno by w rzeczywistości nic takiego nie zrobili, żeby 2 razy kuli dziurę w jaskini, żeby zrobić dolną i górną ścieżkę, no ale tak tutaj jest w grze. Tutaj będą po lewej stronie, w tej wnęce, tam będą tacy profesorkowie. Postaram się ich nie zabić tutaj. Kurde. Wejdą do mnie, czy nie wyjdą? O, ostrożnie. Dobra. Chyba jeszcze jeden jest, tak. Dobra, zabici. Mam wrażenie, że oni właśnie byli mi do czegoś potrzebni, ale nie jestem pewien w tym momencie, czy tak było w rzeczywistości. Bo tak, tu jest zamknięte. Tutaj wszystko wyczyszczone. No i o właśnie, on gdzieś biegnie, ten profesorek. Gdzieś tu się czai przy tych drzwiach. A może jakbym... To jest zamknięte, nie? A może... Zaraz, ten drugi? Podejrzewam, że to też się wysadza tego. O. Coś się pojawiło. Jakiś komunikat. Co ja teraz mam zrobić? The door is locked. No, a może ty go otworzysz? Czy też będziesz biegał jak debil? To będziesz jeszcze gorzej biegał, bo ty w ogóle wleziesz w teksturę, będziesz mordą tarł przez te drzwi. A zaraz, spróbujmy tam wejść od drugiej strony. Tam chyba dało się wejść od drugiej strony. Tam pamiętacie, co ten karabin rozwaliłem, taki na ścianie wiszący. To obejdźmy to tak na szybkiego, otworzymy im od środka i zobaczymy, czy w ogóle jakikolwiek cel przyświecał temu, żeby oszczędzić tych doktorków. Bo powiem szczerze, że już nie pamiętam tego za cholerę. O, a ty skąd się tu wziąłeś? No i co, otwieram. Nie ma profesorków. Teraz się zastanawiam, czy w ogóle był sens tam iść, bo teraz się okazuje, że co, że ja nie musiałem tam iść? Co jest tutaj? Szczerze powiem, nie wiem. Chociaż... Trevelyan się odezwał, więc... możliwe, że... Jest jakaś winda. Czyżby to był już koniec, jak wyjdziemy do tej windy? Zobaczmy. Tak, na to wychodzi. Zatem jesteśmy w ostatniej misji w grze. Czyli na satelicie tak samo kończy się film. Akcja na satelicie, tam wszystko zaczyna wybuchać, spadać. Na końcu Bonda ratuje helikopter. Zobaczymy, czy tutaj będzie podobnie. To znaczy, ja oczywiście to wiem, bo przechodziłem to na Nintendo 64 ze 20 lat temu. Ale zobaczymy. Nie wyprzedzajmy faktów. Tu też można ich właśnie rozwalić, zanim przebiegną za barierek. I też to jest dobry właśnie sposób, żeby uniknąć obrażeń. Teraz zmierzamy do punktu centralnego, bo tutaj będziemy się ścigać z Trevelyanem dookoła tych budynków. Tu będzie działo. Właśnie zapomniałem je zniszczyć wstępnie.
I drugie. Jeszcze jakiś typ. Tu jest komputer, który trzeba wysadzić, o właśnie. I teraz właśnie czas przestał nam lecieć, bo mieliśmy ten czas dopóki tam antena nie zacznie działać czy coś. No i teraz będziemy za nim biegać, trochę go tam raniąc. A jak już go zranimy, jakoś jego uczucia zranimy, że tak powiem, to wówczas w końcu on pobiegnie na dół tej anteny. Ale to kurczę, znowu zacząłem wyprzedzać fakty po kolei. Zawsze lojalny w misji, nigdy się nie poddajesz, to James. Pamiętam te teksty z filmu. Dobra. James Bond. Terrier jej królewskiej mości. O, broń mi się skończyła. Dawaj gościu, dawaj kulę. Dawaj kulę, koleżko. Widziałem właśnie filmik, jak ktoś grał w tej misji na najwyższym poziomie trudności, to właśnie jak go ganiał, to przez barierki go tam pykał, w ogóle się nie wychylał, bo na najwyższym to wiecie, dostaniecie serię i was nie ma, i was zmiata z planszy, nie? No dawaj, dawaj, Alek. Jeszcze nie? Myślałem, że już go przerypałem trochę, a mało kul, mało kul. Trzeba będzie jego koleżków chyba trochę zabić, żeby właśnie trochę podłapać amunicji. Finish the job, James, if you can. Czyli teraz właśnie on ucieknie już na środek tej anteny, zejdzie tam na dół i będzie jeszcze jacyś, kurde, typkowie się do nas przypamiętali. Schodzimy razem za nim, śmiesznie to zrobił. I teraz go rozwalamy. Za Anglię, James? Nie, za mnie. I to była scena, jak ktoś oglądał film, pamiętna, że tak naprawdę Bond tam był na tym takim talerzu, a Trevelyan zwisał i trzymał go za rękę. Tamten myślał, że Bond jednak go uratuje, ale on go puścił i ten spadł. A potem przyleciał właśnie helikopter. Natalia porwała jakiegoś tam pilota. No i już teraz mamy końcowe napisy, gdzie Bond, jak wiadomo, w każdej części, jak tylko uda mu się wykonać zadanie, no to musi odebrać sobie nagrodę w postaci numerka z jakąś bohaterką. Mamy wymienionych bohaterów wszystkich, także to koniec tego Zagrajmy. Dziękuję, jeżeli ktoś oglądał. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnych filmach. To wszystko. Trzymajcie się, cześć.